No to zapraszam Was na ostatnie w tym roku targowisko staroci w Grodzisku Mazowieckim. Dopiero się, zobaczcie, ludzie rozkładają. Jestem dość wcześnie, ale już franie znalazłem, ale nie biorę. Brunia, weź. Wszyscy rozstawiają. Trochę wcześniej przyjechałem, ale Nie podejdę się. o to też w tym wszystkim chodzi, żeby być wcześnie. Łatwo nie będzie tutaj szukać. Jakiś karton z płytami. Ale podejrzewam, że same niemieckie szlagiery albo też poważna w najlepszym wypadku. O, książkami przełożone. Dobra, lecę dalej, bo zobaczcie, kartonowe królestwo dzisiaj potężne. Pojazd piękny. Remont. Filipsik taki. Zobaczcie, jakie kolumny ma. Karton CD, jakieś VHS-y. W kartonowym królestwie kolejne. Zobaczcie, dzisiaj szkła, wszystkiego, ale z płytami lipa. No to. Komiksy jakby ktoś zbierał. Mydło, powidło, VHS-y, kasety magnetofonowe. Wszystko dzisiaj i nic jest. O, i nawet jedna płyta się znalazła. Witajcie moi drodzy. To chyba był ostatni targ staroci w tym roku, chociaż nie mówię jeszcze ostatniego słowa. Spodziewałem się więcej sprzedających. Niestety byłem mocno rozczarowany, dlatego też dużo materiału z targu samego staroci nie nagrywałem, ponieważ nie było ludzi. Była mniej niż połowa normalnie sprzedających. A jak było z płytami? No z płytami chyba nie było najgorzej, ale to zostawiam już dla Waszej oceny. Za chwilę pokażę, co udało mi się tym razem zdobyć. A poza tym z innych rzeczy, no nic nie było takiego, kurczę, intrygującego, ciekawego dla mnie, żeby nawet to Wam nagrać i pokazać. Myślę, że po nowym roku będzie lepiej, a może jeszcze w tym roku gdzieś mi się uda podjechać. A korzystając teraz z okazji, no to dla przypomnienia subskrybujcie, komentujcie, klikajcie dzwoneczek, żeby żaden odcinek Was nie ominął. Muszę jeździć na te targi staroci, bo to są jednak kopalnie płyt i nie tylko.
No a gdzie zdobywać fajne płyty, szczególnie polskie? No i na samym wejściu, moi drodzy, za całe 70 zł kupiłem 2 płyty. Jak wchodziłem i zobaczyłem, że jest mało osób, no to mówię, kurczę, no takie 2 płyty za 7 dyszek, to nawet się nie będę zastanawiał. Zresztą zobaczcie sami, to są akurat 2 płyty TSA. Pierwsza to Live. Ja posiadam już te płyty w swojej kolekcji, ale one po prostu są w absolutnie bardzo dobrych stanach. I za taką kwotę, tutaj nawet ten Heavy Metal World jest z oryginalną kopertą. Już Wam wyciągnę, pokażę. O, zachowaną. Fenomenalny stan tych płyt. Więc jest kryzys, no nie ukrywam, że jest kryzys na rynku z polskimi płytami. One są oczywiście, no ale w jakich cenach, tak? A tutaj można kupić tanio, więc myślę, że po prostu będą podmianki na półce. Aczkolwiek do tego TSA Live mam lepszą okładkę, więc pewnie z 2 zrobię jedną, a ta chyba zostanie kompletna. Tamtą mam gorszą. Grzebiąc jeszcze po tych kartonach z niemieckimi płytami, ja takie czasami już omijam, tak przerzucam, jak widzicie, ponieważ większość to jest jednak tych szlagierów niemieckich, które mnie średnio interesują dla jakichś dziwnych składanek, ale czasami gdzieś tam między palcami coś się trafi ciekawego. No i tak było tym razem. Najpierw trafiłem tam taką składankę Zyx Records Bernarda Mikulskiego, wytwórnia, co mnie zaintrygowało. 87 rok to jest. Ten napis tutaj, Sound of the Akai S900 Sampler. Jestem ciekaw, jak to brzmi. Jak nie będzie brzmiało, no to pójdzie na wymiankę pewnie, albo komuś pewnie podaruję w prezencie. No ale cóż, no, Zyx Records to też się łatwo nie trafia. I też w tym kartoniku, uwaga, z niemieckimi szlagierami, niebywałe, ale w fenomenalnym stanie, w fantastycznym stanie wygrzebałem płytę Lady Punk. Zobaczcie, jak Niemiec musiał o to dbać. Stan naprawdę rewelacja. Płyta, nie wiem, czy w ogóle była parę razy przesłuchana, bo nie wydaje mi się. Jeszcze koperta taka zachowana, chyba z epoki, ale tutaj przełożona w nową. Ta płyta została. Ale jak ją wyciągnąłem, myślałem, że to będzie jakiś drapak, a się okazało, że chyba tutaj nawet jeszcze jest ten papier czerwony z labela. I to tak wygląda, jakby ta płyta nigdy nie trafiła w ogóle na gramofon. Bardzo dziękuję Ci, Niemcu, który to wyrzuciłeś gdzieś na wystawkę i ktoś mądry z Polski to przywiózł z całą zawartością tych kartonów. No i miałem szczęście, po prostu miałem szczęście. Ja tą płytę też mam w swojej kolekcji, to Lady Punk, ale na pewno w gorszym stanie, więc no absolutnie, no po prostu nie mogłem przejść obojętnie wobec tego, więc pewnie pójdzie na podmiankę. Ale też trafiłem rzeczy, których nie mam w swojej kolekcji. Już Wam pokazuję. O, tylko sobie sprytnie chcę tutaj to już włożyć. No coś tak mi dzisiaj to nie idzie. Nie, idzie. Jadąc w ogóle na ten targ staroci do Grodziska Mazowieckiego, miałem w planach, żeby kupić sobie jakąś płytę taką od Mikołaja na gwiazdkę. I tak szukałem czegoś tam, patrzyłem nawet, co niektórzy sprzedawcy mieli, ale nic takiego mi nie wpadło w oko. Jeden pan stał z płytami, on tam dość często stoi z płytami, nie ma drogich tych płyt. Po 70 zł miał płyty. Akurat tą, którą wybrałem, też kosztowała 70 zł, zaraz Wam pokażę. Namówił mnie, że to jest awangarda, muzyka eksperymentalna i mówię, kurczę, dlaczego nie, spróbuję. Może akurat to będzie to, coś ciekawego. Uważam, że trzeba poznawać nowych artystów, nowe dźwięki, nową muzykę. No cóż, no, kiedy to poznać, jak nie teraz. No i zdecydowałem się kupić Milana Kniżaka Broken Music. Trochę o tym artyście poczytałem w internecie. Płyta wyszła w 1979 roku generalnie. Jako pierwszy press chyba przez włoską wytwórnię wydana. To jest repres
z 2015 roku, limitowana wersja, jak wyczytałem na Discogsie, tylko 500 kopii na takim gatefoldzie. Pan Milan no to jest zasłużony dysydent czeski. Performer, muzyk, określany jako noise music, ten jego gatunek, chociaż nie do końca, to jest taka trochę bardziej eksperymentalna, alternatywna muzyka, gdzieś tam miałem okazję chwilę na YouTubie posłuchać, nie jest to łatwe, więc myślę, że ta płyta szybko nie trafi na talerz gramofonu, bo chyba do tej płyty trzeba nastroju odpowiedniego, nastawienia się, żeby ją w całości odsłuchać. Z takich ciekawostek to chyba był też rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. No cóż, poczytajcie, dowiecie się więcej o nim. Ja też przypominam o mojej audycji w każdy wtorek w Radiu Bemowo od 16 do 18. Gram tylko właśnie z czarnych płyt. Nie, czasami są też kolorowe, ale generalnie tylko i wyłącznie z winyla. Fajnie, że ta społeczność jest coraz większa. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję też Wam za ten rok, który spędziliśmy razem na kanale. Dajcie znać, które odcinki Wam się w tym roku najbardziej podobały. Chociaż może jeszcze przyjdzie czas na podsumowanie. I teraz jedna rzecz jeszcze. Moi drodzy, widziałem się ostatnio z doktorem Krzysztofem i zdecydowaliśmy się, że jeszcze w tym roku zrobimy dla Was live'a, wspólnego, bo dawno nie było live'a na moim kanale na YouTubie, więc piszcie w komentarzach, czy chcecie takiego live'a. Jak będzie dużo komentarzy, że chcecie tego live'a, no to postaramy się właśnie go jeszcze w tym roku zrobić, a jak nie, no to po prostu odpuścimy, poczekamy na lepszą okazję. No to wszystko zależy od Was. Jeśli chcecie z nami na żywo porozmawiać, tak już jak kiedyś robiliśmy, to zapraszam do komentowania. No i oczywiście też pamiętajcie o komentowaniu odnośnie tego, co dziś kupiłem, co uważacie na temat tych zakupów. Ale jeszcze chciałem Wam pokazać dwie płyty, które kupiłem na wyprzedażach garażowych ostatnio. Nie nagrywałem tam materiału, no bo te wyprzedaże garażowe to no nic specjalnego nie było, ale w przypadku płyt winylowych dwie rzeczy udało mi się kupić, z których jestem totalnie zadowolony. Mogę nawet śmiało powiedzieć, że chyba są dla mnie bardziej wartościowe niż to, co przed chwilą pokazałem z targu Staroci w Grodzisku, ale to jest tylko moja opinia. Wy wyraźcie w komentarzach swoją. Więc pierwsza rzecz to, moi drodzy, udało mi się kupić maxi singiel za 30 zł. Henry Rollins and the Hard Ones. Hard Ones to jest taki australijski punk rockowy zespół. A co jest ciekawego, no Henry Rollins to chyba nie trzeba przedstawiać, a jest to cover Let There Be Rock AC/DC. No i na drugiej stronie jest Carry Me Down utwór. Fantastycznie to gra, fantastycznie jest to nagrane. Ja bardzo lubię Henry Rollinsa, nie posiadam za bardzo chyba oprócz tego na winylu w swojej kolekcji jego płyt. Coś mam na płytach kompaktowych. Uważam, że jest to absolutnie fenomenalny artysta, niedoceniany w Polsce. Często powtarzam tę frazę, ale no tak uważam. Szkoda, bo kawał naprawdę solidnego artysty. I płyta, której naprawdę dość długo szukałem i trafiła się na wyprzedaży garażowej za 70 zł. Jak na wyprzedaż garażową myślę, że to jest duża kwota. Co do wartości tej płyty to nie znam, jaka jest na rynku wtórnym, ale jest to pierwszy press francuski. Jeden z moich ukochanych filmów, moich ukochanych kompozytorów i reżyserów, wszystko w jednym, czyli Luc Besson i Eric Serra i, moi drodzy, Wielki Błękit. Pierwsze wydanie, moi drodzy, francuskie, więc tym bardziej mnie to cieszy. Płyta w fantastycznym stanie. Cieszę się bardzo, bo brakowało mi tej płyty w mojej kolekcji. No to takie było moje jedno z małych marzeń winylowych, żeby posiadać ten album. Już go odsłuchiwałem, a teraz czas, żeby sobie dzisiaj przypomnieć ten film. Już go znalazłem w sieci, na streamingu, więc wczoraj słuchałem tej płyty, a dziś po prostu będzie projekcja tego filmu. Więc kończę. Przypominam jeszcze raz o subskrypcjach, komentowaniu, dzwoneczku, łapkach w górę. No i oczywiście piszcie śmiało, czy mamy robić z doktorem Krzysztofem tego live'a, czy odpuszczamy to w tym roku. Czym więcej komentarzy, no to na pewno Krzysiek będzie wszystkie czytał, więc jak będzie ich dużo, to pewnie będzie naciskał mnie, dawaj, robimy szybko tego live'a. A jak nie, to odpuszczamy i może w niedalekiej przyszłości. A tymczasem trzymajcie się. Cześć, do następnego odcinka.